No dzień dobry. Witajcie serdecznie na kanale Opitkowanie. Ja mam na imię Bartek, a wy jesteście po raz kolejny w moim kamperowym laboratorium. Mam do wykonania pewien projekt i potrzebowałem niedużego akumulatora LiFePO PO4. Zamówiłem więc akumulator Humsieng 100 Ah. Także dawno nie miałem tak małego i lekkiego akumulatora w rączkach. Nie jest to odcinek sponsorowany, akumulator kupiłem dla siebie, z tym, że żeby utrudnić im pracę, zamówił go dla mnie mój kolega z całkowicie innej miejscowości, żeby nie było, że Humsieng wysyła mi jakąś specjalną wersję, także oni kompletnie nie wiedzą, że ja mam ten akumulator, że go zakupiłem. Dokładne parametry z naklejeczki tu już wam wkleję, jak wygląda. Pudełeczko doszło do mnie w idealnie nienaruszonym stanie. Także bierzemy się szybciutko za otwieranie. I tutaj od razu mówię, że potrzebuję go najpierw sprawdzić, czyli naładować, sprawdzić w aplikacji, jeśli okaże się, że jest wszystko ok. Przed następnymi testami oczywiście go otworzymy. Nie zależy mi zupełnie na gwarancji. W razie gdyby były jakieś problemy, ja sobie z nimi poradzę. Także poświęcam go dla nauki. Czyli szybciutko, co mamy w pudełeczku? Instrukcja obsługi oraz dane jego. Oczywiście komplet śrubek. O, bardzo dobrze zapakowany. Bardzo dobrze zapakowany. I tutaj, jak widzicie, w folii jeszcze nie rozrywanej sam akumulator. Dobra, wyjmę go. Jezu, jakie to jest leciutkie. No nie wierzę. W pudełku nie ma nic więcej. Więc jak widzicie, tak się prezentuje ten akumulatorek. BMS 100 Ah. Dla mnie zupełności wystarczy. Ja nie wiem, czy nie będę korzystał maksymalnie z 30 Ah. Tutaj z boku nie mamy nic. Z tej strony sprawdźmy sobie. Chciałbym sprawdzić datę produkcji, ale niestety na naklejce jej nie widzę. No nie ma daty produkcji. Dobrze, sprawdźmy jeszcze z drugiej strony. Z tej strony akumulator wygląda tak. Oczywiście jest to wersja Smart z Bluetoothem, czyli będziemy łączyć ten akumulator z aplikacją. Producent podaje 5 lat gwarancji, tylko pewnie jak go nie otworzę, prawda? Więc tak, na szybkiego podejrzewam, że jest to wersja tutaj opisana. Zwykła 100 Ah, 100 A BMS. Standardowy prąd ładowania 20 A, maksymalny 100 A, maksymalny prąd wyładowania. Overcurrent Protection 300 A. No ja mam nadzieję, że znowu w aplikacji nie ustawili takiego zabezpieczenia. Sprawdzimy to później. Overcurrent Charge Protection, czyli maksymalny prąd ładowania, zabezpieczenie jest ustawione na 130 A. Waga, nie wiem, podam tutaj gdzieś ile to waży. Nie mam pojęcia, podejrzewam, że około 10, 11, może 12 kg, nie? Więc co, ja sobie jeszcze zerwię tą folię. Powiem wam, że pierwszy raz widzę taką folię na akumulatorze. Dzięki temu mamy perfekcyjnie, idealnie nieporysowaną obudowę. Do tej pory zawsze mi się trafiały porysowane. No i bardzo fajna, poręczna, taka materiałowa rączka, którą oczywiście, jeśli ktoś nie potrzebuje, może sobie zdjąć. Wystarczy ją tutaj odczepić. No, podoba mi się. To teraz co? Może sprawdźmy sobie w aplikacji szybciutko, w jakim on stanie przyszedł, ile jest procent naładowania i jakie jest w tym momencie zbalansowanie ogniw. Dobra, odpalamy sobie aplikację Humsieng i teraz musimy wyszukać nowego akumulatora. Na opakowaniu widzę, że pisze na nim HS coś tam, więc podejrzewam, że jest to ten pierwszy. Dobrze, jesteśmy połączeni. BMS pokazuje 55% naładowania. Oczywiście to niekoniecznie jest prawda, więc teraz sobie jeszcze tak, pierwsze sobie szybciutko zmienię nazwę. Zmieniłem sobie nazwę na Opitkowanie 100 Ah. Chciałem wpisać, już się nie zmieściło, więc zostawiamy. Sprawdźmy sobie ogniwa. 2 mV jest dyferencjału w tej chwili między ogniwami. Pięknie zbalansowane. Pięknie zbalansowane. No zobaczcie na to. Oczywiście zobaczymy, co będzie, jak on będzie u samej góry. Parametry akumulatora sprawdźmy. No i znowu. Kurczę, Humsieng, powiedzcie mi dlaczego zabezpieczenie prądowe jest ustawione na 300 A. No dlaczego? Ludzie potrafią podłączać na przykład przetwornicę 2000 W, 2500 W do tak małego akumulatora i przez to, że to zabezpieczenie jest ustawione tak wysoko, mogą mu smażyć BMS-a albo spalić przewody, które są wewnątrz. Nie powinno się tak robić. Discharge Overcurrent Protection powinien być ustawiony, nie wiem, na 100-125 A. To jest maks. Maksymalny prąd ładowania jest ustawiony na 110 A. Ok, w porządku, 100 A jest dopuszczalne, 10% więcej. Ale 300 A tutaj maksymalny prąd wyładowania zabezpieczenie? Nie, tak nie może być. Zanim dojdzie do zabezpieczenia tego temperaturowego, tego Discharging High Temperature Protection Value 65 stopni, to wcześniej coś się stanie z przewodami albo z BMS-em. Za pierwszym razem lub za którymś. Naprawdę nie róbcie tego. Humsieng, zastanówcie się nad tym dobrze.
Sprawdźmy sobie jeszcze taki bajer, czy nasz tajny sposób wchodzenia do akumulatora, do ukrytych ustawień dalej działa. Tak, klikacie sobie bodajże 5 czy 10 razy, nie wiem, wystarczy klikać w logo Humsieng u samej góry aplikacji, pojawia się na samym dole Advanced Settings. PIN to jest 999999. No i tutaj mamy dostęp do troszkę większej ilości parametrów oraz do parametrów kalibracji prądów ładowania i prądów rozładowania. Ja tego nie mam zamiaru w tej chwili ruszać, chcę tylko wejść, posprawdzać. Overvoltage Protection 3,65 perfekcyjnie ustawione, odcięcie po 1 sekundzie po przekroczeniu 3,65. No tutaj się powtarza ten Discharge Current Protection 300 amperów po 1 sekundzie, czyli tak, mamy BMS-a 100 amperów, ale dopiero po przekroczeniu 300 amperów zadziała zabezpieczenie nadprądowe. Tak nie powinno być. My to później zmienimy i przetestujemy, czy to naprawdę działa. Na ten moment zostawiam tak jak jest. Drugi poziom jest ustawiony na 614 amperów. No i to jest w porządku, prawda? I rozłącza się bardzo szybko, bo po 160 milisekundach. Charging Hard Temperature Protection 60 stopni. No, tutaj jest wszystko poprawnie ustawione. Maksymalnie tego akumulatora można używać do minus 20 stopni Celsjusza. Przy zerze, gdy akumulator ma już 0 stopni Celsjusza, nie pozwoli się ładować. Dobra, wychodzimy stąd i biorę się za ładowanie. Jako że producent w instrukcji napisał, że zaleca ładowanie ładowarką 20A, także weźmiemy ładowarkę firmy Liting 20A, oczywiście przeznaczoną do akumulatorów LiFe PO4. Ale zanim ją włączę, muszę przeprogramować troszeczkę bocznik. Będziemy znowu używali bocznika firmy Humsieng TF03K. W nim ustawimy pojemność 150 Ah, powinno wystarczyć. Tutaj nie ruszam, specjalnie są zawyżone i zaniżone parametry w tym momencie, to jest tylko na czas testów. Teraz, żeby zmierzyć ile amperogodzin doładuje nam ładowarka do tego akumulatora w tym momencie, zerujemy go. Żeby akumulator wyzerować, wystarczy przytrzymać strzałeczkę w dół, akumulator jest wyzerowany. Jeśli chcecie ustawić 100%, trzeba go wybudzić i przytrzymać strzałeczkę do góry. Jest 100%. Oczywiście cały czas to wskazanie będzie złe. Podłączam 230 do ładowarki i ładowareczka ruszyła. Ona akurat potrzebuje około minuty po podłączeniu 230, zanim zacznie ładować. W każdym razie mamy rozpoczęty proces ładowania. 20 amperów, 270 W. Aplikacja również pokazuje 20 amperów, dokładnie 19,8, 19,9, 20 amperów, widzicie. Także zaraz będę z powrotem, jak tylko ten akumulator się naładuje. Ładowanie powoli dobiega końca. Już nastał wieczór, jakieś kurcze deszcze idą. No ale nieważne, w każdym razie zobaczcie. Prąd ładowania już powoli spada, 16 amperów. W tej chwili dyferencjał już mamy 63 mV, 3,58, 3,55, 3,52, 3,57. No idzie w miarę równo. Za momencik ta pierwsza cela wyskoczy powyżej reszty i powinno zostać odcięcie ładowania. I już widzicie 3,60. Mamy 14,3 V, zgadza się z tym, co pokazuje nam bocznik. 3,64. Jak widzicie, ogniwo numer 3 jest jakby najmniej naładowane w tym momencie, ale to nic, nie ma naprawdę dużej różnicy. 121 mV. To nie jest dużo jak na akumulator budżetowy. 3,65, 0. Mamy odcięcie, ładowarka też skoczyła na zielono. Doładowaliśmy 46 Ah, czyli faktycznie z tego co pamiętam tam pisało 55%, że jest naładowany, czyli 55 Ah, doładowaliśmy 46. Zgadzałoby się mniej więcej. Jak to zsumujemy razem, to wyjdzie 100 Ah. Dobra, nie ma co. Robi się tutaj ciemno, musimy oświecić światełko. Alexa, lights on. Okay. Alexa, set lights to 100%. Okay. Dobra. Czyli co? Odpinamy to wszystko i biorę się za otwieranie tego akumulatora. Jak dla mnie tutaj wszystko wygląda dobrze. Zobaczcie, dyferencjał spada 60 mV. Prawie równo. Naprawdę musimy pamiętać, że jest to akumulator za tam około, z tego co pamiętam, bo kosztuje 200 chyba 5 euro bez kodu zniżkowego, z kodem zniżkowym bodajże wychodzi około 190, 185, coś takiego. Więc to jest naprawdę tani akumulator. Teraz tak, do otwarcia akumulatora oczywiście będziemy potrzebowali opalarkę, tutaj mam taką bezprzewodową. Będziemy potrzebowali ostrą i grubą szpachelkę, ta jest naprawdę ostra i bardzo gruba, bardzo ciężko się wygina. Świetne narzędzie do otwierania akumulatora. I ostatnio śmialiście się z mojego super świetnego, zardzewiałego młotka, więc zobaczcie, pół godziny temu dosłownie był tutaj kierowca Amazona i mamy nowy młotek, 600 gramów.
taki kempingowy, ze sznureczkiem i uszko do wyciągania śledzi z ziemi. Jeszcze tak chciałem pokazać na szybkiego, jeśli ktoś nie ma opalarki lub jakiejś mocniejszej suszarki do włosów i tak dalej, może próbować samą szpachelką. Jeśli uda mu się znaleźć kawałek gdzieś wolnego miejsca, gdzie można szpachelkę wsunąć, o tak jak u mnie tutaj, i tu już w tej chwili udało mi się tam wejść. Zobaczcie, szpachelka już weszła tam pod spód. Słychać jak klej puszcza. Trzeba tylko pamiętać, że bodajże tutaj i tutaj będzie normalny taki zaczask w obudowie. Gdzieś mniej więcej w tych miejscach. Nie jesteście w stanie sobie wziąć, tak powiedzmy, akumulatora, wsunąć tej szpachelki i przejechać. O, tutaj, tu już widzę, tu już jest ten zaczask, więc muszę go, jak mówiłem, tutaj jest zaczask, pomijam go, jadę dalej. Zaraz trafię na kolejny zaczask. Słuchaj, jak klej puszcza. Tu już jest zaczask. Bez opalarki troszkę bardziej można sobie uszkodzić obudowę, ale to nic. Teraz spróbuję z tej strony. Już wam pokażę. Teraz spróbuję z tej strony. No i tą stronę mam już puszczoną. Ja już widzę, że tutaj, że z tej strony mi akumulator już puści. Dobra, spróbujmy bez opalarki i bez młotka. Nie z każdym akumulatorem to się uda. Na pewno nie z każdym. Tu już widzę naprawdę, że jest taka malutka szparka. Tego nie będziecie widzieć na filmie. Tu jest szparka, gdzie ja spokojnie mogę wejść tą moją szpachelką, wbić się tam. Lepiej zacząć od samego kraja. Ta strona mocno siedzi. Momencik, ja muszę to sobie wziąć tak do siebie. O, puszcza. Puszcza. Elegancko. Znów trzeba przeskoczyć ten... Jest, udało mi się przeskoczyć. Lecimy. Tu jest kolejny zaczask, czyli zaczask mamy w tym miejscu i w tym miejscu. Więc teraz spróbuję sobie... Mamy. Ta strona cała już puściła. Teraz spróbujmy bok. Puszcza klej elegancko. Tutaj z boku też będą zaczaski, więc trzeba je jakoś pominąć, przeskoczyć. Kolejny zaczask, więc ja sobie pójdę z tej strony. Tu już mam otwarty. Została jeszcze ostatnia strona. Nie każdy akumulator tak łatwo puści. Trzeba podgrzać raz, żeby plastik był miękki. Twardy plastik może wam pęknąć. Jeśli go zmiękczycie opalarką, jednocześnie zmiękczacie i klej, i plastik, że on się robi bardziej elastyczny i nie pęknie. Jeden zaczask. Teraz bok. Już cały puścił. Nie wiem, czy dobrze widzicie, czy nie. Proszę bardzo. Tu jeszcze ta strona złapała z powrotem, zaczasnął się. O, teraz puściło. I teraz puściło. Proszę bardzo. O! No i zobaczcie, jak to wygląda. Jest tu jakaś plastikowa rama. O, to się wszystko rusza, więc bardzo prawdopodobne, że uda mi się wyciągnąć to całość. Wszędzie ładnie wszystko zabezpieczone klejem. BMS 4S 100 A, 100 Ah. No zaraz zrobię zdjęcia, to wam wrzucę dokładnie, co na nim pisało. Zobaczcie, jak to jest zrobione. Ogniwa są spawane. Jedno mnie zastanawia. Zobaczcie, że tutaj jest zawór bezpieczeństwa. Tu jest zaraz kolejny zawór, czyli są po dwa. Z jakich ogniw to jest zrobione? Tylko mi nie mówcie, że z cylindrycznych. Nie no, muszę to za chwilkę wyjąć. Muszę zobaczyć, z jakich ogniw to jest zrobione. Przewody 8 AWG, czyli to jest 8,5 mm mniej więcej. Tu nie ma 10 mm, więc to będzie 16. Łącznie jak policzysz 16-17 mm kwadrat. Coś w tym stylu. Czekajcie, spróbuję to wyjąć. No kurczę, powiem wam, że mi to wygląda na ogniwa cylindryczne, nie pryzmatyczne. No dobra. Takich jeszcze nie miałem. O, wychodzi. Wszystko tu wychodzi. Tak, mamy ogniwa cylindryczne, proszę państwa. I co najlepsze, w obudowie nie ma w ogóle żadnego kleju. Ani na dole ogniw. No nie, ja tego nie uznaję za minus. To jest dla mnie ciekawostka. Tak jak mówiłem, po raz pierwszy mam takie ogniwa. Może się okazać, że będą ogniwa lepsze niż pryzmatyczne. Bardziej wytrzymałe na spuchnięcia, na wszystko, nie wiem. 50 Ah ma każde ogniwo i tych ogniw mamy 2, 4, 6, 8. Czyli mamy połączenie 4S, 2P. Po dwa ogniwa równolegle, czujnik temperatury bezpośrednio na ogniwie, więc tutaj mamy jeden czujnik temperatury. No i co wy na to? No kurczę, jestem w szoku, naprawdę. Spodziewałem się ogniw pryzmatycznych, nie cylindrycznych, no ale jest jak jest. Są w idealnym stanie. Nie wiem, czy je też można kody zeskanować. Wszystkie są ładnie pospawane. No naprawdę, jest fajnie, fajna rameczka. Tylko, że to w ogóle nie było przyklejone, tylko tak sobie luzem. Było dociśnięte tą gąbką, prawda, że gąbka ściskała to i tu powinna być jeszcze taśma, taka dwustronna i przyklejone to, żeby to nie goniło. Mamy ładnie zabezpieczone gniazdo balansera. Zobaczcie, jak ładnie są poprowadzone wszystkie przewody, jeśli chodzi o balanser. Wszystkie są pięknie zabezpieczone. Czujnik temperatury jest tylko jeden. Drugi pewnie jest na samych MOSFETach. Musi być. No i ogniwa spawane.
każde ogniwo z boku ma, widzicie, tu jest centrum, tu jest centralny punkt tego ogniwa cylindrycznego, a zawór bezpieczeństwa jest na samej krawędzi jakby jego. I tak każdy jeden ma zawór bezpieczeństwa. Tu. No i kolejny będzie pod spodem, pod BMS-em. Spróbuję zeskanować ten kod. Zobaczymy. Nie za bardzo wychodzi mi cokolwiek po tym kodzie QR. Jedynie wychodzi mi tak, aplikacja tutaj do skanowania zdekodowała mi datę produkcji samych ogniw i wychodzi na to, że data produkcji to 16 wrzesień 2015. Nie wiem. Szukając dalej, nie mogłem znaleźć, wrzuciłem jeszcze zdjęcie do czata GPT z zapytaniem, czy może zdekodować ten kod QR. No i czat GPT napisał mi poprawnie, że są to ogniwa model 60145, czyli ogniwa cylindryczne o średnicy 60 mm, długość 145 mm, 50 Ah, LiFePO4, waga jednej sztuki około 920 gramów, maksymalny prąd rozładowywania to jest 5C. Czyli w tym wypadku to by było 250 amperów, a że one są łączone równolegle, to by było 500. Maksymalny taki szczytowy, 500 amperów. I datę produkcji zdekodował mi tak samo, z tym, że on mi podał 16 wrzesień 2015. Czy to jest prawda? Nie wiem. Ja wam wrzucę zdjęcie tutaj tego QR kodu, jeśli ktoś potrafi to zdekodować i sprawdzić faktycznie, czy tak jest, czy to jest faktycznie 2015. No ta aplikacja tyle mi podaje. 16 wrzesień 2015, ChatGPT mówi 16 wrzesień 2015. Czyli co, ogniwa miałyby 11 lat? No nie, proszę was. Nie mówcie mi, że mają 11 lat. Wyglądają dobrze. Czyli jeśli chodzi o obciążenia, no, czyli tak jak mówiłem wcześniej, przewody około 8-8,5 mm kwadrat, czyli 16-17 mm kwadrat, cieniutkie. Te busbary, które łączą ogniwa, są też dość cienkie. Naprawdę nie są grube. Z tym, że wiadomo, łączą po 2 ogniwa. Teraz jeśli chodzi o te ogniwa, to one na dole nie są połączone niczym, są po prostu wsadzone do tego plastiku, a one mają plus i minus po prostu tutaj u góry. Z jednej strony jest plus, z drugiej minus i tak idzie po kolei. Zmierzmy może rezystancję wewnętrzną tych ogniw, tych przynajmniej do których mam dostęp. Czyli tak, pierwsze tutaj, oczywiście mierzę przez te busbary, ale spróbuję dotknąć jak najbliżej do środka ogniwa, 0,44 miliohma. Tak jak mówię, to są 2 ogniwa razem, równolegle. Jeśli są równolegle, to trzeba to pomnożyć razy 2, czyli tak jakby 0,88 miliohma każde. Na ile to jest teraz prawda, nie mam pojęcia. A jeśli chodzi o cały akumulator, mamy 1,7 miliohma, 13,45 V. Dobra, zostawimy to teraz otwarte, wszystko tak jak jest i zajmiemy się testami obciążeniowymi. Zobaczymy, co tu się grzeje, jakie prądy wytrzymuje i tak dalej. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę, że jeśli akumulator by był zamknięty, wszystko się będzie grzało jeszcze bardziej, prawda? Nie będzie cyrkulacji powietrza i tak dalej. Ale chcemy teraz zobaczyć, chcę wam pokazać, co tu się będzie grzało i przy jakich prądach i czego można się spodziewać po takich akumulatorach. Setup gotowy, podłączyłem przetwornicę, jak zawsze wcześniej ED-koła, ED-coa. 3500 W mocy ciągłej, podłączona tutaj do akumulatora, minus przez bocznik. W akumulatorze sobie wcześniej, żeby nie wystąpiło iskrzenie, wyłączyłem ładowanie i rozładowanie, więc teraz po kolei włączymy ładowanie, włącz rozładowanie, cyk, włączone. Odpalamy przetwornicę. Przygotowałem sobie dwie farelki. Niedawno kupiłem sobie taką malutką fareleczkę. Zobaczycie, jak ona działa, ceramiczna. Właśnie kupiłem ją typowo pod testy obciążeniowe akumulatorów. Dlatego, że taka farelka ma minimalnie 1000 W, ta ma bodajże 500 czy 600, więc połowę z tego. Takim czymś można robić nawet testy pojemnościowe, nie przesadzając za bardzo z prądem. Pójdźmy właśnie, odpalmy ją. Ruszyła. O, jakie fajne ciepełko. 500 W. Z akumulatora pobieramy 40,5 ampera. 525 W. Aplikacja potwierdza 41 A, 530 W. Zmierzmy sobie temperaturę na przykład BMS-a. Ma 22 stopnie, ogniwa 26. Więc to jest 40 amperów i ja ten akumulator mniej więcej przy takim prądzie będę używał. 30-40 amperów. Podejrzewam, że do 30 amperów będzie moje główne obciążenie, ale sprawdzimy, co się stanie, jeśli przesadzimy. Przypominam, że w aplikacji jest ustawione zabezpieczenie 300 amperów. No wyobraźcie sobie puścić 300 amperów takimi przewodami? Wiecie, co tutaj się stanie? Pięknie pójdą z dymem. Oczywiście nie mówię o prądzie chwilowym, tylko dłużej przytrzymania. Nie wiem, ktoś sobie odpali, nie wiem, indukcję na przykład, albo czajnik. Nie widzę tego. Na razie są zimne. Wszystkie połączenia są zimne, BMS zimny. Wyłączmy na chwilę tą. Dobra, więc odpalam tą dużą fareleczkę. Pierwszy bieg, czyli 1000 W, 940 W, 80 amperów pobieramy w tej chwili 1 kW z akumulatora. Może dołóżmy tą. Jeszcze raz. Mamy 1,6 kW, 120 amperów.
BMS 100 amperów, 120 amperów, 126, 125, 1,5 kW po stronie przetwornicy. Akumulator podaje 1,6, 1620 W. Tu już za chwilę powinniśmy czuć jakieś ciepło. O, BMS tu już się grzeje na wejściu. Tutaj ta blacha zaczyna być już ciepła. Tutaj temperatura MOSFETów jest pokazana jako 31 stopni. I musimy teraz jeszcze sprawdzić zabezpieczenie, czy naprawdę jest źle ustawione, czy jest dobrze. Spójrzcie, wyłączę na chwilę tą małą. Musimy teraz sprawdzić zabezpieczenie prądowe, czy działa w tym BMS-ie. Przy obecnym ustawieniu BMS-a, co jest niebezpieczne, spójrzcie na to. Ta farelka jest wyłączona, ona się już wychładza, zaraz się wyłączy. Pierwszy bieg 1000 W, prawda? Drugi bieg 2000. Tutaj pokazuje 1802 kW, 163 ampery. Tu już się wszystko ciepło robi. No, przewody minusowe już są ciepłe. 40 stopni tu już dochodzi w niektórych miejscach. 42. Plusowe nie, plusowe są zimne. Minusowe od BMS-a się grzeje. No, tu już jest bardzo ciepło. Jeszcze mogę na chwilę przytrzymać palce. A, tu z tej strony to bardziej. 50 stopni już. Ogniwa są zimne. To nie jest jakiś duży prąd dla tych, jeśli oni mają maksymalnie 5C, czyli 250 amperów, każdy potrafi wytrzymać. Tu najbardziej się martwię o samego BMS-a, BMS 100 amperowy, czyli w tej chwili mamy 60% przekroczony prąd i te przewody cieniutkie. MOSFETy 47 stopni pokazuje. Także to zabezpieczenie termiczne za chwilę jeszcze sprawdzimy. Schodzimy w dół, 50 stopni. Sprawdźmy zabezpieczenie prądowe. Z tych 300 amperów ustawimy 110. Zabezpieczenie jest 110 amperów. Maksymalny prąd rozładowania. Zabezpieczenie. Dobra. Pierwszy bieg mamy 1000 W, 80 amperów. Przy drugim biegu po 1 sekundzie powinno być rozłączenie. Uwaga, drugi bieg. I rozłączyło. Czyli zabezpieczenie prądowe jak najbardziej w tym BMS-ie działa. Szybciutko wyłączymy to na 0. To jest akurat bardzo dobre, naprawdę. Jeśli ustawicie poprawny limit, nic nie zrobicie temu akumulatorowi. Natomiast jeśli zostawicie te 300 amperów, tak jak fabrycznie producent ustawił, to jest bardzo niebezpieczne dla tego akumulatora. Żeby włączyć ponownie BMS-a, trzeba albo czekać 60 sekund, albo wejść w parametry i dać clear status. I on się włączy z powrotem. Dobra, to się powoli wychładza, ja już tutaj to usuwam. Nie ma go co już męczyć, naprawdę. No, myślę, że mniejsze prądy spokojnie wytrzyma i na pewno z tym zabezpieczeniem trzeba zejść na dół. Ja ustawiam to na 120 amperów. Żeby nikt nigdy nie przesadził z prądem. Akumulator ma się wyłączyć. BMS mamy 100 amperów, dałem 20% zapasu. To i tak jest moim zdaniem może za dużo. Jeśli prąd przekroczy 120 amperów przez 1 sekundę, akumulator ma się wyłączyć. Teraz słuchajcie, no mamy już w 9:30 wieczorem. Mimo że w Irlandii jest ciągle jasno. Ja sobie tylko jeszcze ładowareczkę podłączę, doładuję go z powrotem do 100%. Może jeszcze dzisiaj odpalę test pojemnościowy, jeśli nie, to zrobię to jutro. Ale teraz podpinam ładowarkę i zostawiamy to na razie. Ładowareczka podłączona, ładujemy 20 amperów. Mamy do doładowania 24 amperogodziny, bo tyle żeśmy wyładowali, a że jest już godzina za 20:10 wieczorem, ja to zostawiam do jutra. Także test pojemności wykonamy jutro, już nie dzisiaj. Witajcie, mamy nowy dzień. Krowy wyszły już na pastwiska, więc na nas też pora, żeby wrócić do pracy. Akumulator mamy w pełni naładowany. Obecnie dyferencjał 193 mV. Jest ok. Rozpinam to i podłączam obciążenie cyfrowe. Robimy test pojemności. Zobaczymy, ile wyciśniemy z tych ogniw. Obciążenie cyfrowe podłączone. Odpalamy sprzęt. 14 amperów. Test baterii. Odcięcie znów przy 9 V. Oczywiście BMS odetnie wcześniej. Rozpoczynamy test. I teraz tak, ja wczoraj poczytałem troszeczkę więcej o tych ogniwach. Sprawdziłem pierwsze co to rezystancję wewnętrzną ogniw i okazało się, że to są naprawdę nowe ogniwa według pomiaru, dlatego że zużyte ogniwa 50 Ah cylindryczne miałyby powyżej 1,5 miliohma, a te miały 0,88 ohma na sztukę, 0,44 miliohma na parę równoległą, więc wychodzi na to, że te ogniwa są nowe, że ta data produkcji jest jakoś, nie wiem, błędnie odczytana. Jeszcze raz mówię, jeśli możecie, spróbujcie zdekodować to albo pomóżcie mi sprawdzić, jaka jest data produkcji samych ogniw, jeśli w ogóle da się to sprawdzić. Druga sprawa, same
ogniwa cylindryczne. Jeśli chodzi o zastosowania w miejscach, gdzie są bardzo duże wibracje, wymagana jest bardzo duża wytrzymałość akumulatora, cylindryczne ogniwa są dużo lepsze niż ogniwa pryzmatyczne. Po prostu wytrzymują dużo większe wibracje, uderzenia i tak dalej, i tak dalej. Pryzmatyczne są bardzo delikatne. Nie wiem, pryzmatycznego nie uderzysz młotkiem bo go wygniesz, prawda? Zrobisz w nim dziurę, wgięcie. Tutaj będzie to do zrobienia bardzo ciężkie. Kolejna rzecz, która się też wiąże właśnie z wytrzymałością, jest to, że ogniwa cylindryczne nie puchną, tak jak puchną ogniwa pryzmatyczne, prawda? Jeśli są stare i tak dalej, one cały czas się rozszerzają, zwężają. Takie ogniwo, nawet jak jest nowe, sprawdźcie sobie, że jak je rozładujecie, to ono normalnie się zasysa do środka, boki ma równe albo jest delikatne wgłębienie, a jak je naładujesz, ono delikatnie się rozszerza, prawda? Przy ogniwach cylindrycznych nie ma tego efektu, bo ta obudowa jest bardzo gruba i bardzo wytrzymała, także ono dużo lepiej trzymają ciśnienie wewnątrz akumulatora niż ogniwa pryzmatyczne. Pryzmatyczne są po prostu bardziej elastyczne. Więc tak jak mówiłem, nie miałem styczności wcześniej z ogniwami cylindrycznymi. Chciałem kiedyś zakupić takie sobie na próbę z AliExpressu, żeby je potestować. Trafiła mi się idealna okazja, naprawdę. Ja jestem zadowolony. Dla mnie to coś nowego, nie uznaję tego za minus. Spodziewałem się ogniw pryzmatycznych, mam cylindryczne. Jest dobrze. Także jeśli ktoś takie zobaczył u siebie, naprawdę nie uznawajcie tego za minus, bo to może być bardzo duży plus. Jeśli chodzi o żywotność samego akumulatora i wytrzymałość jego, prawda? Może się okazać, że te akumulatory wytrzymają nam dużo dłużej. A dlaczego w większości akumulatorów używa się ogniw pryzmatycznych? Zasada jest prosta. Jeśli mamy obudowę akumulatora i stosujemy ogniwa cylindryczne, czyli okrągłe, nie jesteśmy w stanie w 100% wypełnić tej powierzchni. Zawsze pomiędzy ogniwami cylindrycznymi będzie przerwa, więc będzie to miejsce zmarnowane, prawda, niewykorzystane przez ogniwo. Natomiast w przypadku ogniw cylindrycznych jesteśmy w stanie wypełnić go od deski do deski. Więc pojemność będzie większa na tej samej powierzchni akumulatora, prawda? Czyli w tej samej obudowie możemy pomieścić większą pojemność, używając ogniw pryzmatycznych niż ogniw cylindrycznych. Jeśli ktoś ma jakieś większe doświadczenie z takimi ogniwami cylindrycznymi, dajcie znać w komentarzach, opiszcie, co o nich myślicie, jakie są wasze doświadczenia i tak dalej, i tak dalej. Mi się wydaje, że są super. Także mamy godzinę za 20:11. Test pojemności zajmie około 7 godzin, także zostawiam to na ten moment i wracam wieczorem. Test powoli dobiega końca. Już tutaj ogniwo numer 4 zaraz, w tym momencie przekroczyło 2,50. Discharge został wyłączony. Te 3 ogniwa zostały wyżej, pierwsze, drugie i trzecie. Rozłączyło czwarte. W tym momencie mamy oficjalny wynik po pierwszym cyklu 103,6 Ah. Bardzo dobrze, co? 103,6? Super wynik. Także co, na dzisiaj to już będzie wszystko. Mamy przetestowane, rozebrane, sprawdzone. Ja nie mam się do czego przyczepić. Oprócz tego, tak jak mówiłem wcześniej, że nie mogę daty produkcji odczytać, nie mam jej na pudełku, nie ma jej nigdzie na naklejce, nie potrafię odczytać QR kodu z ogniw. Naprawdę. Mamy pojemność, mamy bardzo fajną budowę. Jest super zbudowane jak na akumulator budżetowy, naprawdę. Nie przyczepiam się do niczego. Ja ten akumulator spokojnie mogę polecić. Czy jeśli wy kupicie, dostaniecie takie same ogniwa, czy pryzmatyczne? Tego już nie wiem. Ja nie jestem producentem, nie mam pojęcia. Także dziękuję wam wszystkim za to, że byliście. Dzięki za wszystkie komentarze pod filmem, lajki. Dziękuję szczególnie za subskrypcję. Powoli zbliżamy się do 1000 subskrypcji. Fajnie, gdyby w niedługim czasie udało mi się to osiągnąć. Także jeśli możesz, to proszę kliknij subskrybuj. Będę bardzo wdzięczny. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Więcej testów akumulatorów już wkrótce. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, hej!